Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś cotygodniowy geopolityczny raport z profesorem Andrew Michtą. Za chwilę z nim się połączę, ale najpierw apel do wszystkich Państwa. Jak pamiętacie, być może z poprzedniego nagrania, organizuję zbiórkę na jeden z samochodów, który będzie walczył i pomagał żołnierzom Brygadzie Hartia w okolicach Charkowa. Link do tej zbiórki jest pod nagraniem, a teraz już łączę się z panem profesorem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casaplaya, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casaplaya to agencja nieruchomości, która wspiera cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Dzień dobry, Andrew. Dzień dobry, Igor. Dzień dobry Państwu. Dzisiejsze nagranie, proszę Państwa, będzie trochę krótsze niż zwykle ze względów organizacyjnych, ale na początku mam ważną informację. Andrew Michta pełnił wiele funkcji w przyszłości, był profesorem wielu uczelni, zarządzał wieloma instytucjami, ale od kilku dni został dożywotnim członkiem chyba najstarszej, najbardziej prestiżowej amerykańskiej instytucji gromadzącej politologów, ekspertów, biznesmenów, Council on Foreign Relations. Andrew, serdecznie gratuluję. Dziękuję, Igor, i dziękuję za taki miły shout-out. Much appreciated. Tym bardziej nasz program jest jeszcze bardziej prestiżowy. Mam jeszcze bardziej prestiżowego gościa. Dzisiaj za to w Waszyngtonie gościem będzie Wołodymyr Zełenski. W końcu doszło do porozumienia w sprawie minerałów, w sprawie metali rzadkich. W już złagodzonej wersji ta umowa została uzgodniona i ma być podpisana w piątek. My nagrywamy, co jest ważne, nagrywamy tę rozmowę w piątek o 7 rano czasu amerykańskiego, czyli polskiego około 14. Te rozmowy dopiero się zaczną, ale ma do nich dojść. I zacznijmy naszą rozmowę, Andrew, proszę od tego. Czy ty uważasz, że to jest jakiś przełom w tych rozmowach? Znaczy, że jednak nawet jeśli w tej umowie nie ma żadnych zapisów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa, bo chyba nie ma, nie wiemy jaki będzie wynik tych rozmów, to jednak sama decyzja, że Stany Zjednoczone będą gospodarczo bardzo silnie obecne na Ukrainie, oznacza też, że będą musiały się zaangażować również w kwestie bezpieczeństwa. Wiesz, Igor, diabeł jest w przysłowiowych detalach, jak to się mówi, w szczegółach. Dla mnie ta umowa jest elementem procesu negocjacyjnego, ale również znaczy coś bardzo istotnego, to znaczy Zełenski dostosowuje się do dramatycznej zmiany, jeśli chodzi o to, jaka jest pozycja Ukrainy we wszystkich rozmowach wewnątrzatlantyckich. To znaczy przez ostatnie 3 lata, mimo tego, że i Europa, i Stany Zjednoczone zachowały się w mojej ocenie zbyt powściągliwie, ograniczając dostawy broni, ograniczając co można było być zaatakowane, te ciągle czerwone linie, ale jednak Ukraina operowała na zasadzie pewnego pryncypium moralnego. To znaczy argumentem było to, że odbyła się straszna agresja, która pogwałciła wszystkie prawa i Zełenski operował trochę nawet w roli takiego celebrity, prawda, kiedy on przyjeżdżał czy do parlamentów, czy na Munich Security Conference, był wszędzie fetowany, ale wsparcie dla Ukrainy było zawsze artykułowane w tych właśnie moralnych, normatywnych kategoriach. Z wejściem administracji Trumpa ta podstawa tej roli Ukrainy w rozmowach się dramatycznie zmienia. W tej chwili mówimy o konkretach, o interesach ekonomicznych, o takich transakcyjnych relacjach, które mogą być dobrze rozegrane, albo mogą się skończyć całkowitą klęską dla Ukrainy. I w tej chwili wszystko będzie zależeć od 2 elementów. Nie tyle od samego dealu, który ma być tutaj rozpisany, i tej umowy, tylko przede wszystkim jakie relacje w mojej ocenie Zełenski jest w stanie zbudować z Donaldem Trumpem.
dlatego że no chyba już w tej chwili jest jasne dla wszystkich twoich obserwatorów, patrząc na wizytę Starmera, prawda, wczoraj premiera Wielkiej Brytanii, na to, jak się zachowuje Macron, próba kontaktu i ta wizyta prezydenta Dudy na SIPE. I przywódcy światowi rozumieją, że w tej administracji osobiste relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych będą odgrywać naprawdę, możliwe nawet decydującą, a na pewno bardzo dużą rolę w tym, jak rozwiną się sprawy międzynarodowe. Jest taki model w naukach politycznych, to był wypracowany przez Sidney Hooka w latach 70. To się nazywa Hero in History Model, czyli bohater w historii. Nie chodzi o nic bohaterskiego. Tym bohaterem może być i wielki przywódca, i również bardzo, bardzo negatywna osobowość. To nie o tym mówię, ale mówię o tym, że jesteśmy w momencie, jeśli chodzi o relacje transatlantyckie i relacje ukraińsko-amerykańskie, kiedy te osobiste relacje będą odgrywać kluczową rolę. I ja myślę, że to, że Zełenski przylatuje, zobaczymy oczywiście po spotkaniu i po tym, jakie będą reakcje, jak wystąpi Donald Trump po tym wszystkim, ale to, że on przylatuje, przywozi pakiet ze sobą do podpisania, to jest po tych jego początkowym oburzeniu, które widziałeś, po tym, kiedy, prawda, były te bardzo dziwne wyrażenia, że to nie Rosja jest winna, prawda, napaści, ta rezolucja Narodów Zjednoczonych, która nie ma dużo wspólnego z rzeczywistością, bo omija rolę Rosji. Więc odłóżmy to wszystko na bok, dlatego że to nie są najistotniejsze rzeczy. Najistotniejsze rzeczy w mojej ocenie będą te, jak w czasie tego spotkania rozwiną się relacje między Zełenskim a Trumpem i jak ten relationship będzie się rozwijał idąc do przodu. Czyli ja patrzę na ten deal jako część pakietu negocjacyjnego. Ostatnia uwaga na temat Ukrainy. Te negocjacje tak naprawdę toczą się nie tyle o przyszłość Ukrainy, ile o przyszłość relacji amerykańsko-rosyjskich, amerykańsko-chińskich, chińsko-rosyjskich i tego, gdzie w tym wszystkim znajdzie się tak zwane globalne południe, gdzie w tym wszystkim znajdą się Indie, kraje, państwa Południowej Ameryki i państwa Afryki. I tu jest bardzo ostra konkurencja, natomiast Ukraina jest po części tym elementem, poprzez którą ta dyskusja się odbywa. I tu najważniejsze będzie, czy Rosjanie są dostatecznie zdolni. I mimo tego, że wszyscy oczywiście mówią, jacy ci Rosjanie są wspaniali, jeśli chodzi o dyplomację, jacy są wyrafinowani. Ten stary wyjadacz Ławrow, patrzący na tego małego Marco Rubio, wiesz, te wszystkie takie przedziwne komentarze. Rosjanie mogą popełnić szereg bardzo istotnych błędów. Ja uważam, że niektóre z nich już popełniają. To znaczy Trump jako kwintesencjalny dealmaker, on oczekuje give and take, on oczekuje, że z drugiej strony również coś będzie. Wypowiedzi Ławrowa co do tego, że absolutnie nie dopuści do jakichkolwiek wojsk, absolutnie nie dopuści, i wczoraj Ławrow powiedział, że nie będzie zatrzymania działań wojennych, nie będzie niczego, no to jest takie trochę, jak my mówimy, in your face do Donalda Trumpa. I to może ich bardzo dużo kosztować, jeżeli oni zrobią z tego nie negocjację ekonomiczną i dyplomatyczną, ale awanturę osobistą z przywódcą największego mocarstwa. Wtedy może się to wszystko odwrócić dosłownie na pięcie. Czy nie masz wrażenia, że jesteśmy w absolutnie historycznym momencie, który może zadecydować o przyszłości świata, a naszej części świata polskiej i okolic Polski no, bardzo mocno to dotyczy, ale sprawa dotyczy całego porządku światowego. Jednocześnie to wszystko wisi na włosku emocji jednego człowieka, który, no, musimy jednak to przypomnieć, nie możemy udawać, że tego nie było, który jednego dnia mówi, Zełenski jest kiepskim komikiem i jest dyktatorem. 3 dni później mówi, a ja tak mówiłem? Nie pamiętam, to jest przecież wielki przywódca. Ja wiem, że jest Trumping, ale to jest najważniejsze, to jest Andrew, to jest prezydent twojego kraju, prezydent najważniejszego, największego państwa na świecie. To jest państwo, którego zastępca sekretarza obrony, pytany, czy Ukraina została najechana przez Rosję, ucieka i nie odpowiada na pytanie. No i to jest wreszcie państwo, i to jest dla całego świata było szokujące, które nie zagłosowało za rezolucją w ONZ-cie potępiającą Rosję. Stany Zjednoczone głosowały razem z państwami osi zła. To się w historii, to jest wynik tego głosowania, to w historii się nie zdarzało.
No i teraz możemy mówić, no dobrze, to jest Trump, musimy szukać sensu, a nie patrzeć tylko na ten obrazek, który widzimy. No tak, tylko że to doszukiwanie sensu jest zadaniem niezwykle skomplikowanym, się zmienia z dnia na dzień. No samo wszystko zależy od tego, czy dzisiaj Zełenski przyjdzie i będzie miły dla niego, czy nie. Nie, to nie to powiedziałem. Nie, nie, ja wiem, że tego nie powiedziałeś, ale jakby czy przywiezie mu propozycja, którą złożyły Stany Zjednoczone tej umowy, no to jest propozycja kolonialna, tak? Znaczy to jest propozycja skolonizowania tego kraju, oddania całych zasobów, no nie na jeźdźcy, ale kogoś, kto może mnie obronić, tak? No tak to wygląda. No ale Igor, dwie prośby. Jedna tak. To jest, proszę nie serwuj mi tych antyamerykańskich, antytrumpowych diatrybów. Ja mam to ciągle i na X, wiesz, i od różnych europejskich kolegów. Ale ja tylko cytuję fakty, no przecież to są publiczne rzeczy, tak? Ale pozwól, że dokończę. I tak jak zresztą powiedziałem na początku, ja uważam, że ta deklaracja w Narodach Zjednoczonych i niektóre wypowiedzi są zupełnie, wiesz, zadziwiające off-base i nie odzwierciedlają realiów. Ja tego nie zrzucam tylko jakoś na osobowość. Wiesz, Europejczycy ciągle patrzą na Donalda Trumpa jak jakiś taki przedziwny twór, który jest tym luźną armatą, wiesz, przesuwającą się na pokładzie statku Loose Cannon. A tak naprawdę, jeżeli zrozumiesz, jaki jest jego background, to jest developer, który zrobił real estate w Nowym Jorku, na Queens. Robienie, wiesz, dużych projektów deweloperskich w Nowym Jorku to są labor unions, to jest korupcja, to są deale, to jest przepychanie się łokciami, wiesz. Więc zrozum, że mówimy tutaj nie tyle o tym, czy on mówi coś wysoce moralnego, czy nie, tylko że on rozumie relacje między różnymi podmiotami, właśnie w mojej ocenie, na zasadzie takiej trochę nawet przepychanki, to jest utrzymywania przeciwnika off base, off balance i wiesz, i tak dalej. No a druga sprawa to jest człowiek, który zrobił ogromną karierę w mediach. Więc jeżeli, widziałeś ostatnio tą konferencję jego gabinetu, to jest rozmowa z dziennikarzami, która się ciągnie, wiesz, i ciągnie. I to nie tylko dlatego, że on chce odpowiedzieć na pytania. Ja uważam, że on rozumie, jak ważne jest stwarzanie takiej własnej, charyzmatycznej osobowości. Stąd on miał ten program telewizyjny, wiesz, pisał książki, takie rzeczy. Więc proszę mnie zrozumieć i żeby twoi widzowie mnie zrozumieli. Ja nie chcę tłumaczyć czy usprawiedliwiać, bo niektórych tych rzeczy się nie da usprawiedliwić niczym innym, tylko właśnie tym, że to jest taktyczne zagranie po to, żeby osiągnąć własne wyniki. Druga sprawa najważniejsza to jest, wiesz, ja naprawdę bardzo bym chciał mieć rozmowę z ludźmi, którzy chcą współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, którzy rozumieją, jak ważne są te relacje. I nawet z ludźmi, którzy bardzo krytykują, uważają, że Stany Zjednoczone powinny sobie pójść w jedną stronę, Europa z Chinami, prawda? Ciągle słyszę jakieś takie różne historie, że zamiast, napisałem o tym dzisiaj rano na X, zamiast właśnie tak się zatykać z oburzenia, to trzeba zapytać kilka podstawowych pytań. Jak wygląda rozłożenie sił? Dlaczego ci wszyscy przywódcy przyjeżdżają do Waszyngtonu, jeżeli ta Ameryka jest tak skończona i tutaj już nie ma z kim rozmawiać i w ogóle, wiesz, wszystko jest przegrane. Stany mają dużo problemów i strukturalnych, i ekonomicznych, i kulturowych. Są w trakcie de facto kontrrewolucyjnego przekształcania. Natomiast to takie, wiesz, taka próba zaistnienia i krzyknięcia jak najgłośniej, że to jest koniec świata, tu się wszystko zmieniło. To jest podstawowe tak naprawdę, Igor, nierozumienie, w jaki sposób historia relacji międzynarodowych ewoluuje. Po pierwsze, my widzimy w tej chwili taki dramatyczny wierzchołek czegoś, co nabrzmiewało i co się budowało przez lata albo i dekady. Tak jak kiedyś powiedziałem ci chyba w rozmowie, pamiętam, że II wojna światowa nie zaczęła się dlatego, że nagle Niemcy zaatakowali Polskę, a potem Sowieci zaatakowali Polskę w 1939, ale najpierw była napaść japońska w Mandżurii, była wojna domowa w Hiszpanii, był Anschluss Austrii, była Czechosłowacja. Te wszystkie regionalne balanse zaczynały się pruć, dlatego że zmieniały się relacje sił. I teraz podstawowe pytanie jest, jak w tych regionalnych balansach relatywna siła Stanów Zjednoczonych, ich sojuszników, Chin, Rosji i ich sojuszników tak naprawdę wygląda, bo mówienie tylko o GDP, mówienie tylko o ilości żołnierzy, jakości broni,
jeżeli tego nie wstawisz w konkretny region i scenariusz, no to ci tylko daje Excel spreadsheet. I na tej podstawie, wiesz, później wygłaszania jakichś wielkich stwierdzeń, że świat się dramatycznie zmienia, bo X, Y, Z, bo patrz, bo to... Pod koniec II wojny światowej Stany Zjednoczone miały największą flotę na świecie, większą niż wszystkie marynarki razem wzięte. Miały prawie połowę globalnego GDP. Dlaczego tak było? No były produktywne, ale z drugiej strony, relatywnie mówiąc, reszta świata była tak zdewastowana, że w relatywnych kategoriach i w Europie, i w Japonii, i w Azji w ogóle te relacje wyglądały tak, jak wyglądały. Więc ja po prostu uważam, że jest o wiele bardziej ciekawe rozmawianie na temat, jaka jest wizja końcowej gry tej administracji, jaka jest wizja końcowej gry Rosjan, czego oni chcą osiągnąć, co chcą zrobić Chińczycy i jak w tym wszystkim będzie się układać ta wielka scena tego globalnego południa. Przede wszystkim, co zrobią Indie i co zrobi Brazylia i podobne państwa. Przepraszam. To porozmawiajmy o... Tak, nie, bardzo dziękuję, to bardzo ważne, co mówisz. Bo oczywiście teatr to jest jedno, no ale ja muszę o tym też wspominać. No nie możemy pomijać faktów, które są na czołówkach wszystkich gazet i o czym mówią wszyscy na świecie. Ale jest jeden kraj, który może odegrać chyba znaczącą rolę w tym procesie, o którym ostatnio mówi się niewiele. Mam na myśli Turcję. Prezydent Erdogan powiedział, że poważnie rozważa wysłanie swoich wojsk na Ukrainę, wojsk pokojowych i podobno miał jakby rozmawiać o tym z obiema stronami. I ciekaw jestem, czy ty uważasz, że Erdogan i Turcja może w tym procesie odegrać rolę, no bo z jednej strony jest to państwo, które jest członkiem NATO, które ma bardzo silną armię, ma silną produkcję zbrojeniową własną, nie jest uzależniona od kupowania w Stanach, w Iranie czy gdzieś, sturkizowała swój przemysł zbrojeniowy, co jest zresztą dla Polski bardzo ciekawym przypadkiem. No a z drugiej strony cały czas gra na różnych fortepianach i utrzymuje również bardzo dobre relacje z Rosją. Czy twoim zdaniem Turcja może w tym procesie odegrać jakąś istotną rolę? Nie tylko może, ale i powinna, żeby nawet nie powiedzieć musi. Znów wracam do kwestii tego, jak kluczowe są regionalne balanse sił. Dla Turcji wojna ukraińska uderza w szereg jej bardzo ważnych, żeby nawet nie powiedzieć żywotnych interesów, jeśli chodzi o region. Więc tutaj to, że Turcy się zdeklarowali, to jest tylko oficjalne potwierdzenie tego, co Turcja już od jakiegoś czasu robi. Dlatego, że i turecka armia, druga największa w sojuszu transatlantyckim, i tureckie zdolności produkcyjne, i zasób populacyjny, i to, że Turcja już jakieś 20 lat temu, w mojej ocenie, doszła do wniosku, że nie będzie mile widzianym członkiem wspólnoty Unii Europejskiej, powiem to tak oględnie i delikatnie, i podjęła decyzję, że jeżeli jej się opowiada dyrdymały, że nie jest dostatecznie demokratyczna, dlatego się nie nadaje na członkostwo w Unii Europejskiej, a prywatnie Francuzi mówili, moi przyjaciele mówili mi rzeczy w stylu, popatrz, no chodzi o zasoby ludzkie, kulturę, no mamy wciągnąć tak ogromne państwo, które jest państwem muzułmańskim do Unii Europejskiej, to zresztą to samo, co słyszałem od niemieckich analityków, brytyjskich i innych, kiedy Brytowie jeszcze byli w Unii Europejskiej. Więc Turcy zaczęli grać regionalną grę geopolityczną i ich naprawdę bardzo obchodzi, co się tam stanie. Dlatego, że nie są zainteresowani tym, żeby Rosjanie osiągnęli monopol, zdominowali Czarne Morze, przejęli i tutaj wiesz, bardzo ciekawe będzie, w jaki sposób państwa, które są również w tym regionie, że tak powiem, jak się zachowa Rumunia w tym wszystkim, dlatego że Rumunia będzie szukać partnera, będzie szukać kogoś, kto jest w stanie wsadzić autentyczną siłę do tej rozmowy. Najważniejsza rzecz, Igor, jeśli mogę tutaj taki trochę bardziej generalny komentarz zrobić. Teraz kończę artykuł, w którym piszę, że naprawdę to wszystko, że my mamy całą rozmowę o Ukrainie w taki jakiś binarny sposób. To znaczy albo to jest wszystko wina Rosji, albo to jest wszystko wina Stanów Zjednoczonych i NATO. Prawda? Ludzie, którzy dobrze życzą Ukrainie, mówią, że no tak, Ukraina popełniła błędy, zrobiła to i to, ale agresorem jest Rosja. Ja jestem w tym obozie. Co wcale nie znaczy, że idealnie
państwo ukraińskie, tam jest mnóstwo korupcji, tam, zresztą ty jesteś tam bardzo często, tam są problemy instytucjonalne, ale naród się bohatersko broni przed bandyckim napadem większego sąsiada, który chce z niego zrobić satelitę albo gorzej. Natomiast w Stanach i w częściach Europy Zachodniej zaczynają się pojawiać narratywy w tej chwili, że tak naprawdę NATO, poszerzenie NATO jest winne temu wszystkiemu, że my jesteśmy odpowiedzialni, że zamiast się dogadać z Rosją, pamiętam jeden z bardzo znanych akademików, to był chyba albo Mearsheimer, albo Sachs, albo jeszcze inny facet, no w każdym razie bardzo prominentny akademik, który mówił, że myśmy nie dotrzymali słowa, które Baker dał Gorbaczowowi, że nie będzie poszerzenia, nie będzie tego. Na litość boską, nie zrozummy podstawowe sprawy tego, że wojny, kiedy się kończą, mają polityczne konsekwencje, prawda? Tak jak po zakończeniu II wojny światowej Stany Zjednoczone były w stanie strukturować, jak wyglądała zachodnia Europa, a Rosjanie wzięli sobie w kieszeń i strukturyzowali, jak wyglądała środkowa Europa, w tym Polska. W 1991 roku i oba państwa poparły to ogromną siłą i to jest najważniejsze. Stany Zjednoczone podjęły decyzję pozostania w Europie, stworzenia sojuszu w 1939 roku, posłali Brytyjczyków, którzy bardzo lobowali na ten temat i wprowadzili realne zdolności wojskowe, które po prostu mówiły Rosjanom, że wam się to może nie podobać, ale nie ważcie mi się tego przekroczyć. Co się stało w 1991 roku dla mnie jest przedziwne. Nastąpiła przegrana Rosji. Stany Zjednoczone znalazły się w sytuacji, w której mogły i zrobiły to, strukturyzować obszar, który kiedyś był satelickim obszarem sowieckim. I przy tym ja uważam to, że państwa demokratyczne, takie jak Polska, jak Czeska Republika, Węgry, Bałtowie, podejmowały suwerennych wyborów, wolni ludzie podejmowali te decyzje. I Stany Zjednoczone miały pełne prawo zagospodarowania tej przestrzeni, nie dlatego, że tam jest jakaś wyższość moralna czy nie, tylko że przegrane wojny mają konsekwencje, tak jak zwycięstwa mają konsekwencje. I pozostawianie jakichś obszarów szarych destabilizuje cały balans regionalny. Problemem niestety było to, że zamiast wesprzeć tego rodzaju restrukturyzację środkowej Europy, Europa się rozbroiła, a Stany Zjednoczone zaczęły ganiać dżihadystów po górach, dlatego że zostały zaatakowane u siebie. I to otworzyło okno dla Rosjan, dla Putina, żeby relitygować to, co się tak naprawdę stało po tej wojnie, po zimnej wojnie, a Stany Zjednoczone zamiast twardo powiedzieć zaraz, sprawy są w tej chwili zamknięte. To jest system, który wyszedł dlatego, że Sowiety przegrały zimną wojnę. Koniec. Myśmy niestety pozwolili i tutaj niektóre państwa, w tym Niemcy, są bardzo odpowiedzialne za sprowadzenie Rosjan z powrotem de facto do polityki europejskiej przez ich politykę energetyczną. Nie mówię, że to było jakieś zdradzieckie postępowanie, to była niemądra kalkulacja, że można ekonomicznie i politycznie tym wszystkim zarządzać. I jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy, w związku z tym, że po tym, jak Putin przekroczył linię i w Gruzji, i w Ukrainie, i prawdopodobnie będzie naciskał dalej na samą peryferię sojuszu w następnych latach, my mamy tylko jedno wyjście. Uzbroić się i postawić twardo. Ale uzbroić się i postawić twardo razem, bo ja nie rozumiem Igor. Dlaczego politycy, w tym Merz, który wchodzi w tej chwili, ale również szereg innych polityków w Europie, potem, kiedy zaczęły się te płacze i krzyki, zostaliśmy sami, o mój Boże, jak tak można. Przecież realnym interesem bezpieczeństwa Europy jest utrzymanie jak najbliższych więzi ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego że bez militarnej, technologicznej, C2 i tak dalej, bez tego wsparcia amerykańskiego, propozycja tego, że Europa może efektywnie odstraszyć Rosjan, a na pewno nie w przeciągu najbliższych 10 lat, chyba że się weźmie poważnie do roboty, to są mrzonki, to jest opowiadanie sobie takich dumnych kawałków. To może to jest dobry moment, żeby porozmawiać o wizycie Emmanuela Macron w Waszyngtonie, wizycie spektakularnej, trwającej pół dnia, dobrych kilka godzin, były i obiad, i spotkania, rozmowy bilateralne, konferencje, wiele takich anegdotycznych momentów, ale była to manifestacja z obu stron. No i pytania są takie. To pokazuje z jednej strony to, o czym mówisz. Wszyscy przyjeżdżają do Waszyngtonu. To jest jednak to centrum świata dalej najważniejsze. Po kolei ustawiają się w kolejce. O polskiej wizycie to powiemy sobie na koniec. Dwa pytania w zasadzie. Czy Francja
może być też tym jednym z głównych rozgrywających w tej nowej układance. Tak jak mówisz o Turcji, to widać, że Emmanuel Macron przeszedł do bardzo dużej ofensywy. I z drugiej strony, czy Francja może utrzymać dobre relacje, również handlowe, ze Stanami Zjednoczonymi? Jak ty oceniasz? Czy tam jest potencjał do odgrywania dużej roli państwa, które jest również potęgą nuklearną? Jest, na pewno jest. A jeszcze, przepraszam najmocniej, jeszcze jedna rzecz. Czy ta wizyta, bo to jeszcze to pytanie miałem dorzucić, czy ta wizyta również nie pokazuje i ta manifestacja, te manifestacyjne traktowanie Macrona przez Trumpa, takie życzliwe, sympatyczne, jesteśmy przyjaciółmi, czy to też nie jest taki przytyczek w Niemców? Intencjonalnie czy nie, ale jest chyba jasne, że administracja Trumpa nie będzie ciągnąć dalej tej polityki, którą miał Joe Biden. To znaczy polityki, w której pracowało się z tak zwaną Unią Europejską. Mówię z tak zwaną, bo w Departamencie Stanu mówiono Europa po prostu, ale naprawdę chodziło głównie o Unię Europejską i linia kontaktu była przez Brukselę do Berlina albo bezpośrednio do Berlina i Paryż był takim wspierającym elementem tego wszystkiego. Administracja w mojej ocenie będzie działać na zasadach bilateralnych, to jest bardzo jasne, dlatego że to wzmacnia pozycję negocjacyjną Waszyngtonu, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to również odzwierciedla zrozumienie tego, że interesy tych poszczególnych państw nie są takie same. Odkąd Brytyjczycy wyszli z Unii Europejskiej, pamiętaj, to była druga największa gospodarka, kwintesencjalnie morska siła, najbliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych, pozycja Francji w Unii Europejskiej bardzo się zmieniła. I Francuzi zaczęli się trochę też drapać po głowie, czy to jest takie najlepsze wyjście, żeby wtedy, kiedy było się tym głównie wspierającym Niemiec i można było rozgrywać Brytyjczyków również w tym wszystkim, nagle staje się de facto podwykonawcą trochę. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest porównaj wizytę brytyjskiego premiera i wizytę Macrona. Spójrz na chemię, spójrz na to, jak się Macron zachowywał. Prawda? Starmer był bardzo sztywny, siedział, wyciągnął ten list od króla, tam przeczytali go, tam wiesz, Trump coś tam żartował, że jakby miał ten akcent taki brytyjski jak Bryt, to on już wcześniej był prezydentem. Wiesz, to było takie trochę poklepywanie po plecach, a Brytyjczycy ciągle podkreślali, jak ważnym jest ten special relationship. Macron był inny. Tam jest rzeczywiście dobra chemia między nimi, to jest pierwsza rzecz. Macron się nie wahał robić dwóch rzeczy, to znaczy on mówił po francusku, po czym w momencie, kiedy coś mu nie pasowało, przeszukał się na angielski, a nie ma nic bardziej czarującego niż Francuz mówiący po angielsku z francuskim akcentem, więc można było widzieć, że tam się Trump trochę uśmiechał w tym wszystkim, ale zachowywał się bardzo fajnie, po czym pobiegł po media, zrobił wywiad, on zaistniał. I mnie się wydaje, że Francuzi są traktowani w Białym Domu jako poważny gracz, że oni mogą być przy stole, a nie na stole, że tak powiem. Jak będzie z Brytyjczykami? Myślę, że Brytyjczycy tradycyjnie będą odgrywać dużą rolę, dlatego że są również powiązani w okres, jeśli chodzi o Pacyfik, a poza tym te dwa lotniskowce, którzy Brytyjczycy zbudowali, Queen Elizabeth II, prawda? I to, co pozostało jeszcze z ich floty, to jest istotny element operacji na Pacyfiku. Niemcy nie mają czym grać. To jest problem. Niemcy nie mają ani konkretnej siły wojskowej do zaoferowania, ani nie mają specjalnie dobrego pomysłu na to, jak rozegrać wewnętrzne problemy w Europie, ani też nie mają naprawdę sposobu organizowania państw flankowych. Zobacz, co się dzieje na flankach, prawda? Więc mimo tego, że tego się publicznie nie mówi, ale wiele państw prywatnie wskazują palcem na ostatnie 20 lat i mówiąc, co się nam stało, dlaczego tak jest. Więc jeżeli odpowiedzią Merca będzie niezależność, my tu zrobimy sami sobie niezależność wojskową i tak dalej, to obawiam się, że Trump po prostu powie good luck. I to doprowadzi do bardzo poważnego przemieszania się relacji wewnątrz Europy. Ja namawiam do jednej rzeczy. Nie dlatego, że ja tutaj mówię do ciebie z Waszyngtonu, albo że realnie trzeba oceniać rozłożenie sił na świecie. Pomysły takie, nie wiem czy pamiętasz w czasie konferencji w Davos
Wolfgang Ischinger, ambasador Ischinger, który był przedtem przewodniczącym Munich Security Conference, jest bardzo poważnym dyplomatą niemieckim. Nagle miał taki wybuch, kiedy mówił, na panelu siedziało kilku Amerykanów, jeszcze Neil Ferguson z Hoover Institution, Szkot, ale obywatel amerykański, dual citizen. I wiesz, Ischinger wybuchł z tym, nie będziecie nas traktować jak swoich północnych Koreańczyków, żadnych europejskich sił nie będzie na Ukrainie, tutaj może Chińczycy, tu ktoś spoza Ukrainy. No i wtedy Neil stracił cierpliwość i mu tak mocno dołożył, wiesz, powiedział mu, jeżeli poważnie mówisz o tym, żeby wprowadzić wojska chińskie w teatr europejski, no to naprawdę już nie jesteśmy w Kansas, jakbym tak powiedział, wiesz. Nad tym się trzeba poważnie zastanowić. Ci wszyscy wielcy strategzy, którzy debatują, wiesz, po różnych YouTubach, czy debatują po różnych konferencjach, czy think tankach i przychodzą i mówią, że teraz Europa musi szukać opcji chińskiej, albo może Indii, albo może to. Zastanówcie się, pomyślcie trochę spokojnie, jakie są long-term consequences tego, o czym mówicie. Tu nie chodzi o tę czy inną administrację Stanów Zjednoczonych. Administracje przychodzą i wychodzą. Realia geostrategiczne pozostają. I tym trzeba myśleć, tymi kategoriami. I teraz powiem kilka słów na koniec, Igor, bo musimy kończyć, jak wiesz, mam zobowiązanie. Tak. Temat tego, jak dużo jest w grze w tej chwili dla Polski, bo mówimy przecież do polskiej widowni. Jeżeli dojdzie do rozkładu systemu... To jeszcze pozwolisz, tylko przypomnę o tym. Przypomnę tylko o tej wizycie i prezydenta Dudy i ministra Sikorskiego. Z jednej strony można powiedzieć świetnie, wizyta, to był pierwszy przywódca innego państwa, którego przyjął Donald Trump. Z drugiej strony przyjął go w przedpokoju 10 minut przed swoim wystąpieniem. W polskiej prasie było na ten temat bardzo dużo komentarzy ironicznych. Z drugiej strony jednak się spotkał, to była jednak pierwsza wizyta, w tym samym czasie spotkał się Radosław Sikorski z Marco Rubio. Jak ty to widzisz? Co to oznacza? Słuchaj, ja nie widziałem tych polskich komentarzy, ale podejrzewam, że ta wojna polsko-polska jak zwykle wyszła na górę i tam się nawzajem obijali z jednej i z drugiej strony. To jest przykre. Natomiast to, że prezydent Duda i minister Sikorski tam pojechali, to jest bardzo dobrze. W mojej ocenie. Tego jest o wiele za mało. Ja uważam, że najważniejsze, już jesteśmy już tyle miesięcy po tym, kiedy ta kłótnia o ambasadora w Waszyngtonie już dawno powinna była być rozwiązana. To potrzeba o dostęp Polski na najwyższym poziomie i różnymi kanałami, nie tylko ambasadorskimi, ale również nieoficjalnymi. I cieszę się, że widzę tutaj czasami do mnie się odzywają różni politycy i analitycy, którzy przejeżdżają przez Waszyngton, przyjeżdżają tutaj, więc bardzo dobrze, że jest ten wysiłek robienia tego. Jak najbardziej pozytywnie to, że prezydent Duda przyjechał na CPAC, wolałbym, żeby to była oficjalna wizyta, prawda, w Białym Domu. No w tej chwili oficjalnie pierwszą wizytą jest wizyta Macrona, tak naprawdę. Ale słuchaj, te relacje, każda możliwość rozmowy, nawiązania kontaktu, to, że Sikorski rozmawiał z Rubio, przedstawił, myślę, polską pozycję, usłyszał, w którym kierunku idzie myślenie amerykańskie, to, co się dzieje na marginesach tych rozmów, ogromnie ważne. Natomiast chcę wrócić do tego, co chciałem powiedzieć na koniec, właśnie na kanwie tego twojego pytania. Polska jest w tej chwili w sytuacji, w której jeżeli dojdzie do rozkładu systemu transatlantyckiego, i powiem bardzo brutalnie, czyli oderwania tych więzi europejsko-amerykańskich, no to wtedy Polska znajdzie się w sytuacji, w której będzie ryzykować przynajmniej częściową utratę suwerenności, jeżeli dojdzie do jakiegoś wielkiego porozumienia w czasie sfer wpływów bez obecności Amerykanów w tym wszystkim, dlatego że państwa w Europie Zachodniej i środkowej Europie, głównie Niemcy, ale również Francuzi i te mniejsze państwa, nie mają zdolności bojowych, nie będą ich mieć na następne 10 lat, w mojej ocenie. Nawet jeśli się wezmą poważnie do roboty, a tego nie zrobiły. A wiesz, nie chcę tutaj wchodzić w detale, bo byłem w różnych spotkaniach i rozmowach na temat tego, co poszczególne państwa są w stanie wygenerować, jeśli chodzi o broń i amunicję. Wiesz, no to samo to, że Rosja może szantażować Europę i doprowadza do takiej paniki, tak bogatą Europę, z taką liczbą ludności, z takimi zasobami, to ci mówi wszystko, co chcesz usłyszeć na temat tego, jak zapuszczono obronność.
Więc to ryzyko utraty suwerenności, a z drugiej strony, że Polska znalazłaby się nagle na stole tych rozmów, a nie przy stole tych rozmów. I to jest taki czarny scenariusz. A najczarniejszy scenariusz to gdyby doszło do wielkiego kryzysu na Indo-Pacyfiku i Rosjanie zdecydowaliby, że to jest ich okazja, żeby przeskoczyć przez płot natowski i unijny i doprowadzić do siłowego rozwiązania, kto w kim, gdzie i w jakiej sferze będzie. I Igor, tu mówimy wtedy o tragedii narodowej, dlatego że dla mnie wojna na terytorium Litwy, Polski, Finlandii. Finlandia jeszcze ma trochę głębi terytorialnej, ale jak ty doskonale wiesz, Polska tego nie ma. Bałtowie tego nie mają, Rumuni tego nie mają. Więc patrzymy na grę na najwyższym poziomie i ja nie mogę zrozumieć, dlaczego w polskiej polityce wewnętrznej to obijanie się wzajemne się kontynuuje, zamiast wypracować konsensusu, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Można się wykłócać o podatki, różne ideologie, w jaki sposób organizować szkolnictwo, fajnie. Good for you. Ale jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, to jest moment, kiedy najbliższe miesiące w mojej ocenie będą miały niezwykle ważny wpływ na pozycję bezpieczeństwa Polski i obecnego pokolenia, które się wychowało już poza komuną, w wolności i osiągnęło ten ogromny sukces polityczny i ekonomiczny, ale nie zbudowało instytucji państwa. Tu się trzeba ogarnąć, zebrać do kupy, przestać się przekrzykiwać, i wyzywać i zrozumieć naprawdę, jak niebezpieczna jest sytuacja, w której Polska się znalazła. To są bardzo ważne słowa i w pełni się z tobą zgadzam. Jak wiesz, w instytucji, w której razem działamy, w Szkole Przywództwa Instytutu Wolności, mówimy o tym bardzo dużo i to pokolenie 30-parolatków patrzy na to już inaczej i rozumie bardzo dobrze to, co mówisz. Dziękuję ci za twój czas. Wiem, że jesteś bardzo zajęty i że udało się w piątek rano cię wyciągnąć. Andrew Michta, od kilku dni dożywotni członek Council on Foreign Relations. Jeszcze raz gratuluję. I mam nadzieję też dożywotni wykładowca w Szkole Przywództwa. Robisz to od 10 lat, za co ci jeszcze raz dziękuję. A wszystkim państwu, którzy jesteście szkołą zainteresowani, zapraszam na stronę szkolaprzywództwa.pl. Możecie już się zgłosić do następnej edycji. Rekrutację ogłosimy niedługo. Andrew, bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję ci, dziękuję państwu. Wszystkiego najlepszego. Ja dziękuję państwu. Jak co tydzień analizowaliśmy to, co działo się na świecie i będziemy to dalej robić. Czekam na państwa głosy i przypominam o tym, że organizujemy zrzutkę dla brygady walczącej w okolicach Charkowa. Link do tej zrzutki znajdziecie pod nagraniem. Zachęcam do wspierania. Ta wojna trwa i Ukraina potrzebuje wsparcia, a to wsparcie ze strony polskiej zawsze było bardzo ważne. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia.